W warszawskim metrze grasuje potężny przestępca, który używa takiego niewinnego urządzenia do zawieszania telefonów i innych urządzeń ludziom, którzy jeżdżą metrem. Wniosek: nie jeździć metrem. Koniec filmu. Kurtyna. O Flipperze Zero opowiadałem Wam już jakiś czas temu. Jest to urządzenie o naprawdę szerokich możliwościach, które można wykorzystać do dobrych celów, ale też do tych bardziej niecnych, albo po prostu do robienia sobie żartów. I tak właśnie w warszawskim metrze ktoś dla zabawy zawieszał pasażerom telefony za pomocą tego małego gagatka. Ale jak to w ogóle możliwe? Jakie mogą być tego konsekwencje? I przede wszystkim jak się przed takim atakiem uchronić? O tym w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Oglądajcie! Przez ostatnie tygodnie niczym protagonista w grze Watch Dogs ktoś robił sobie żarty w metrze warszawskim. No, tych linii mogłoby być w Warszawie nieco więcej, pewnie wtedy więcej byłoby zabawy, ale są tylko dwie i tylko na tych dwóch te żarty już były robione. No cóż, jeden z internetowych serwisów donosi o fali zgłoszeń pasażerów na temat zawieszania się ich urządzeń. Smartfony zacinają się i nie da się wykonywać na nich żadnej czynności. Pomaga jedynie restart, a w zasadzie twardy restart urządzenia. Sprawca korzysta z konkretnego ataku hakerskiego, przed którym można się stosunkowo łatwo obronić, chociaż nie zawsze, ale jak to zrobić, opowiem za chwilę. Ofiarami ataków padają posiadacze smartfonów z Androidem, jak i iPhone'ów, a także komputerów z Windowsem, także może to spotkać naprawdę każdego. Wiele osób zgłaszało istnienie takiego fenomenu już na początku listopada. Ludzie boją się, że mógł być to atak hakerski, mający na celu wykradnięcie ich danych, ale czy faktycznie nim był? Przyjrzyjmy się jednemu ze zgłoszeń. Dziś rano po wejściu do metra wyciszyło mi jedną słuchawkę, po czym zawiesił mi się telefon. Otrzymałem komunikat na ekranie o próbie połączenia się z iPhone'em poprzez urządzenie TV. Telefon zablokował się, po czym nie mogłem nic zrobić i został wyłączony. Następnie po około 4-5 minutach udało mi się go włączyć, po czym ponownie został zablokowany i wyłączony. W kolejnym zgłoszeniu czytamy: wczoraj na ekranie telefonu zaczęły mi się pojawiać prośby o połączenie Bluetooth słuchawek głośników, takich, które mam zapisane, i nowych. Prośby te były nachalne podczas korzystania z telefonu. Przez jakieś 7 minut dostałem ich z 20. Żona czekała na mnie na stacji i jak moje metro przyjechało, jej też zaczęły pojawiać się próby połączenia. Jak możecie się domyślić, sprawcy oczywiście nie udało się zlokalizować, ale opisy osób, które zostały dotknięte atakami, pomogły w odkryciu metody działania tego hakera. Jakiś czas temu w internecie został udostępniony skrypt, który może umożliwić zalewanie spamem urządzeń takich jak smartfony czy nawet komputery z systemem Windows. Jest to tak zwany atak typu BLE spam, czyli Bluetooth Low Energy Spam. Działa on podobnie jak atak typu DOS, czyli Denial of Service, i polega na zakłóceniu działania poprzez przeciążenie urządzenia odbiorczego. W sensie urządzenia, które odbiera ten sygnał wysyłany z Flippera. Ofiary otrzymywały tak dużą liczbę żądań parowania, że poprawne działanie urządzenia, w tym przypadku smartfona, nie było możliwe. Nie jest to na tyle groźny atak jak inne, jest on jedynie irytujący, szczególnie jeśli ktoś jest uzależniony od telefonu podczas jazdy w komunikacji miejskiej. Choć celem ataków nie była kradzież danych, to do ich utraty może dojść, jeśli telefon zawiesi się na przykład w trakcie nagrywania wiadomości głosowej, filmu, czy podczas pracy nad niezapisanym dokumentem tekstowym. Ale najważniejsze pytanie brzmi: czy jest więc jakiś sposób, aby przed takim atakiem się uchronić? Odpowiedź brzmi tak i jest to banalnie proste. Wystarczy, że odpowiednio wcześnie wyłączysz moduł Bluetooth lub opcję Fast Pairing w przypadku Androida, czy Swift Pair na komputerze z Windowsem. W końcu to ta metoda komunikacji bezprzewodowej wykorzystywana jest, aby połączyć się z Waszym smartfonem czy komputerem. Niemniej jednak warto wspomnieć, że ta metoda może nie zadziałać na iPhone'ach, bo pomimo naciśnięcia ikonki wyłączenia Bluetootha cały czas te komunikaty mogą dochodzić i cały czas telefon może się niestety zawiesić. A co zrobić, jeżeli Wasze urządzenie już się zawiesiło? Najlepiej uruchomić je ponownie poprzez twardy reset za pomocą kombinacji klawiszy oraz warto też opuścić miejsce, w którym zdarzenie się odbywało. Tutaj jednak mała uwaga, jak mam nadzieję pamiętacie z lekcji fizyki, fale radiowe przechodzą przez ściany, więc taki atak może być przeprowadzany nawet przez kogoś, kto stoi na zewnątrz budynku, w którym Wy się aktualnie znajdujecie. Instrukcje, jak twardy restart urządzenia przeprowadzić, znajdziecie na stronie producenta Waszego smartfona.
O ile w przypadku telefonu taki atak w zasadzie nie ma negatywnych konsekwencji, o tyle nie wiadomo, jak zareaguje na niego implant medyczny czy przejeżdżające samochody, które są coraz bardziej zależne od poprawnie działającej elektroniki. Więc o ile taki atak nie jest jakoś specjalnie niebezpieczny, jeżeli chodzi o telefony, to może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia znajdujące się wokół nas. A jak już z dzisiejszego filmu wiecie, do realizacji ataku wystarczy odpowiednia aplikacja zainstalowana na Flipperze Zero, ale nie tylko, bo można ją zainstalować nawet na zwykłym smartfonie z Androidem. Więc jeśli i w Twojej okolicy masowo zaczną się wieszać smartfony, to przynajmniej już wiesz, co robić.